Cześć, nazywam się Michał Wurszt, należę do ProTeamu Quadrona i dzisiaj sobie porozmawiamy ponownie o farbach z Extrema. Jak wiecie, Quadron jest dystrybutorem farb Extreme, a ja należę do ProTeamu Extrema, zarówno Extrema, jak i Quadrona. Także dzisiaj sobie nagramy kolejną część z serii jakie farby polecam z palety Extrema. I w dniu dzisiejszym nagramy sobie o palecie zimnych odcieni z Extrema. Także co, zaczynamy! Come on baby, let's go crazy because I'm so excited! Na pierwszy rzut idą odcienie purpurowe. Nie jest ich zbytnio dużo, także poruszymy sobie ich temat. Zacznijmy od nazewnictwa. Lilac, Grape Juice i Magenta. Magenta oczywiście możemy zaliczyć do troszkę takich odcieni bardziej różowych, aczkolwiek w każdej firmie Magenta ma trochę inne odcienie. Jak widzicie, tutaj Magenta jest przybliżona bardziej do różowego, bym powiedział, z Rosy Flash. Także również polecam. Aczkolwiek może delikatnie sina wyjść na skórze, więc musicie z tym uważać. Grape Juice, jak i Lilac to są odcienie bardziej takie właśnie już wchodzące w fiolet. Jeśli nie lubicie podstawowych odcieni fioletu, takiego typowego fioletu, to te dwa kolory Wam bardzo się spodobają. Oczywiście łącząc z Magentą dostaniecie naprawdę bardzo fajny efekt na skórze, także serdecznie Wam je polecam. Przechodząc do odcieni fioletowego, czyli koloru, który podobno jest najcięższy do wbijania w skórę według mnie w ogóle, ale to już zależy od tatuatora. Podam Wam oczywiście wszystkie nazwy tych farb, które wybrałem dla Was spośród całej palety i odcieni fioletowego, ale wśród nich oczywiście są 3 odcienie, których używam najczęściej. Oczywiście wszystkich 6 używam najczęściej, ale 3 z nich są tak naprawdę najczęściej przeze mnie używane. Jest to Light Purple, Pastel Purple i Eggplant. Nie wiem, jak to w ogóle mówić, ale te 3 odcienie faktycznie są najczęściej przeze mnie używane i pomiędzy nimi też fajne odcienie wychodzą, jak chcecie sobie je mieszać, także serdecznie Wam je polecam. Reszta oczywiście będzie pokazana w tle. W pozostałych 3 odcieniach macie Royal Purple, on jest troszkę jaśniejszy niż Eggplant. I kolejne 2 odcienie to są już bardziej w takie szarości wchodzące, ale bardzo fajnie ich się używa pomiędzy gradientami, na przykład niebieskim a różowym i jeszcze w połączeniu z białym wychodzą naprawdę bardzo fajne efekty na skórze, także serdecznie też Wam polecam. Wszystko będziecie mieć pokazane tutaj gdzieś w tle. Przechodząc do odcieni niebieskich, czyli w sumie jeśli śledzicie moje poczynania w internecie i obserwujecie moje prace, możecie wywnioskować, że kolor niebieski również jest bliski memu sercu, tak samo jak fioletowy czy różowy. Oczywiście wszystkie odcienie Wam pokażę, one są wybrane spośród całej palety Extrema, ale kilku z nich używam najczęściej, więc je wymienię i pokażę w tym momencie, a resztę po prostu będziecie mieć w tle pokazane. Z odcieni turkusowych, bardziej tych wchodzących w turkus, macie 3 odcienie, macie 3 kolory: Moroccan Blue, Marine Blue i Pastel Green. Oczywiście nazwy mogą Was zmylić delikatnie, aczkolwiek na żywo, patrząc na butelki i tatuując na skórze, po prostu są to odcienie według mnie idealne do mieszania pomiędzy turkusowymi i w ogóle turkusowych, więc serdecznie też polecam. Fajnie się sprawdzają na skórze, ładnie wyglądają, nie są jakieś ciężkie w cieniowaniu, nie są też bardzo za gęste, nie są za rzadkie, także Wurszt approved. Pośród oczywiście niebieskich kolorów mamy tutaj Pastel Blue, Iceberg i Blue Lagoon. Jest to typowy niebieski, w sumie nic za bardzo nie mogę Wam specjalnego na temat tego powiedzieć, po prostu jest to bardzo ładny odcień niebieskiego we wszystkich tych butelkach, bardzo fajnie się mieszają. Jest bardzo fajna konsystencja,
również Wurst approved. Zresztą mogę Wam pokazać, że są to dwa granaty, które zresztą sobie zobaczycie. Jeden jest bardziej taki wodnisty, pod koncentrat podchodzący, drugi jest bardziej gęsty, więc który Wam bardziej będzie odpowiadał, to możecie sobie po prostu spróbować, zobaczyć, sami sobie zadecydujecie, oczywiście biorąc pod uwagę moje polecajki. Kolejny macie Antique Green, oczywiście nazwa trochę myli, ale jest to zbliżone bardziej do niebieskiego według mnie i fajnie wychodzi w zastępstwie za szary. Delikatnie wchodzący jest w niebieski, więc dlatego jest w tej grupie. I macie również z setu, który możecie dostać w kwadronie z firmy Extreme z nazwą Opak i kolejne tam nazwy różne, tam Blue Extra Light i kolejne jakieś tam odcienie. Jest to zastępstwo kolorów, całego setu kolorów szarych. Jeśli ktoś nie używa typowo szarych odcieni tego setu do robienia silverów, możecie sobie zakupić właśnie set Opak i on będzie bardziej tak bardzo mocno, nawet bym powiedział, wchodzący w odcień niebieskiego. Więc też Wam serdecznie polecam, bardzo fajnie wygląda, tylko akurat w tym secie musicie bardzo porządnie wymieszać te farby, ponieważ się lubią tam, wiecie, rozwarstwiać. No i oczywiście przechodzimy do ostatniego koloru, który najmniej lubię z całej palety kolorów. Jest to kolor zielony, którego najmniej możecie zobaczyć w moich pracach, dlatego też po prostu go nie lubię, więc go nie używam za często. Odcieni jest 5, więc szybko Wam podam i taką malutką ciekawostkę na temat właśnie zielonego Wam za chwilę podam. W sumie taki protip, który jest bardzo fajny, jeśli chcecie uzyskać taki typowo limonkowy zielony. Macie tutaj 5 odcieni zielonego. Wszystkie nazwy będziecie mieć za chwilkę tutaj w tle. Jednego z nich Neutral Green. Neutral Green po prostu, mówiąc wprost po polsku. Możecie używać również podczas wykonywania portretów. Jest bardzo fajne do przełamywania konkretnie odcieni brązu. Jeśli nie chcecie używać stricte typowego brązowego, czy też delikatnie wchodzącego w rudy, możecie użyć sobie Neutral Green i on będzie faktycznie tak imitował, wiadomo, cień, ale nie będzie taki stricte brązowy, a delikatnie zielony, więc Wam go serdecznie polecam. Kolejne dwa odcienie i tutaj ciekawostka, jeśli chodzi w ogóle o tatuowanie i mieszanie kolorów, jest to Lime Green i Jade Green. Te odcienie akurat fajnie wyglądają w pomieszaniu z żółtym, konkretnie z jednym z żółtych. Jeżeli będziecie mieszać jeden lub drugi, to wyjdzie Wam bardzo fajna limonka w połączeniu właśnie z Neon Yellow, którego Wam serdecznie polecam. Jest to bardziej właśnie taki cytrynowy żółty, nie ten ciepły, typowo Golden Gate, z innej firmy, ale taki właśnie typowo cytrusowy odcień żółtego i w połączeniu właśnie z tymi dwoma kolorami wychodzi bardzo fajna limonka na skórze. Serdecznie Wam polecam. Jeszcze do tego biały, to zobaczycie, że będzie naprawdę bardzo fajny efekt. Oczywiście ja kolorów zielonych nie używam za bardzo, ale w momencie, kiedy faktycznie one są przeze mnie używane, to zazwyczaj są to po prostu one oprócz żółtego. No i na samym końcu macie dwa odcienie w sumie Kimono i Cool Mint. I one są właśnie bardziej takie pastelowe, także też Wam serdecznie je polecam. Bardzo fajnie wyglądają w momencie, kiedy je mieszacie z innymi odcieniami. Coś naprawdę bardzo ciekawego możecie dzięki nim uzyskać, więc też Wam je serdecznie polecam. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o całą paletę kolorów. Oczywiście jest to paleta wybrana przeze mnie odcieni, których najczęściej używam. Oczywiście niektórych używam najczęściej, niektórych troszkę rzadziej, ale z pewnością o wiele więcej niż pozostałe odcienie z palety. Jest to moja propozycja kolorów, które możecie sobie zakupić i w momencie, kiedy sobie wszystkie je zakupicie, macie pełen wachlarz również mieszania i uzyskiwania poszczególnych tam kolorów. Nie musicie oczywiście kupować całej palety 150 odcieni, ale możecie sobie nawet połowę kupić i z pewnością będziecie z tego bardzo zadowoleni. Dziękuję za uwagę. Miłego wieczoru bądź dnia, zależnie od tego, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się.